No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich, Michał z tej strony. Drodzy Państwo, shitcoiny na Bitcoinie. Mało tego, nawet NFT-ki na Bitcoinie. NFT-ki to już od jakiegoś czasu. I o tym właśnie chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali, a konkretnie o standardzie tokenów BRC20, jak i również ORC20. Porozmawiamy sobie o możliwościach, które tutaj powstają w końcu na Bitcoinie. W końcu coś tutaj zaczyna się dziać. Jak mogliście zauważyć, na rynku możemy zauważyć konkretny wzrost, jeśli chodzi o koszta transakcyjne, nie tylko na mainnetach, ale również i na testnetach, i mamy podobną sytuację właśnie też na Bitcoinie. Więc porozmawiamy sobie o tym, jak możemy wykorzystać tą sytuację, żeby zarobić kolejne 1000, 2000, 3000% lub stracić całe nasze 100%, bo jak wiadomo, zawsze trzeba brać pod uwagę nie tylko to, ile możemy zarobić, ale również ile możemy stracić. Więc już nie przeciągając, zapraszam tradycyjnie na intro! Więc wszystko zaczęło się około miesiąca temu, gdy pojawiły się Ordinals, czyli NFT na Bitcoinie. Dzięki właśnie upgrade'owi Taproot, który miał miejsce 2 lata temu, możliwe jest tutaj budowanie smart kontraktów właśnie na Bitcoinie. Pod te NFT został już stworzony nawet marketplace, mamy Ordinals Market, mamy tutaj również Ordinals Wallet i bardzo możliwe, że będą oni mieć swój token. 6 godzin temu postawili takiego tweeta. Możliwe, że coś tutaj się wydarzy. Jeden z tych pierwszych tokenów, które właśnie został stworzony w standardzie BRC20, zostanie listowany na Gate.io, więc no to nie są, znaczy w większości to są shitcoiny, ale nie wszystkie aspirują właśnie do bycia tymi shitcoinami. Pojawił się również też Pepe na Bitcoinie. Możemy sobie wejść tutaj na ten portfel. Ja dzisiaj będę używał innego portfela, ponieważ tutaj możemy na przykład sobie wpisać nasze stare seedy. Ja mówię stare, ponieważ mamy tutaj portfel Unisat. Dokładnie o ten portfel mi chodzi. Jest to wtyczka do Chrome, taką jaką wszyscy już znamy i używamy, typu na przykład MetaMask. I tutaj na Ordinals Wallet, zamiast tworzyć nowy portfel, Ordinals Wallet tutaj, możemy również sobie po prostu wpisać te seedy z Unisat, ale możemy po prostu się nim połączyć. Proszę bardzo, unlock, understand i już mamy nasz portfel. Tak jak widać, ja tutaj przelałem sobie trochę Bitcoina, już trochę się tutaj bawiłem. Mam nawet jakiegoś pierwszego shitcoina, nie mam jeszcze żadnych NFT-ków, a jeśli chodzi o NFT, to tutaj możemy sobie przeglądać dostępne kolekcje, które no, jeśli chodzi o floor price, to możecie sobie zobaczyć, że tak samo na przykład jak mogą 90% zyskać, tak samo i mogą stracić. Tutaj mamy Pixel Pepe. Czy posiadanie takiego NFT-ka będzie nam coś w przyszłości dawać? Czy opłaca się to kupować? Moim zdaniem jest to spekulacja. Na pewno ciekawe będą tutaj te Bitcoin punki. Bardzo możliwe, że kiedyś przerodzą się w te kryptopunki, które znamy z Ethereum. Ale to oczywiście nie jest porada inwestycyjna. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o sam standard BRC20, został on stworzony przez anonimowego użytkownika Domo. Tutaj mamy Gitbook, który możemy sobie przejrzeć. On sam pisał, że jest to eksperyment, spekulacja i pewnie większość tych tokenów poleci na zero. Chciałbym, żebyście byli świadomi tego ryzyka. Tutaj jest fajny artykuł, który znalazłem, który opisuje w ogóle cały ten trend. Więc tokeny BRC20 są kompatybilne z siecią Bitcoina, mogą być przesyłane, wysyłane i handlowane. Ułatwia ten standard również proces deweloperski, a poza tym tokeny BRC20 są interoperacyjne, więc mogą komunikować się z innymi blockchainami, jak na przykład Ethereum. Tutaj mamy właśnie te najbardziej popularne tokeny wymintowane w tym standardzie. Zostawię Wam ten artykuł w opisie, żebyście mogli sobie przejrzeć. I mamy te dwa tokeny, Ordi i Nals.
To są te dwa główne tokeny, no a poza tym mamy tam też mnóstwo memcoinów. Tutaj na przykład ktoś stworzył token UTXO. UTXO znaczy Unspent Transaction Output. Generalnie w uproszczeniu chodzi o to, że wyjście każdej transakcji może być początkiem kolejnej transakcji. Ten model to jest jeden z podstawowych modeli na Bitcoinie, jak i również na innych kryptowalutach. Po prostu określa początek i koniec. Dzięki temu możemy prześledzić każdą transakcję. No i tutaj jest właśnie ten wallet, który polecam sobie zainstalować. On tutaj akurat opisuje kupowanie tego banka, ale bank już jest wymintowany w całości, bo działa to tak, że każdy może sobie wymintować konkretny token i mintujemy je w tak zwanych paczkach. Niektóre się mintuje po 1000, niektóre po jednej sztuce, to zależy od kreatora tego tokena. Tutaj będziecie mieć wszystkie linki. Dobra, więc lecimy dalej. Ignaz jeszcze dał fajny post. Tutaj też polecam śledzić tego gościa. Możemy zaobserwować wzrost, jeśli chodzi o wolumen na Bitcoinie. I tutaj jest jedna rzecz, która mi się średnio podoba. Generalnie, żeby wejść na ten market, który tutaj jest, trzeba mieć minimum 20 punktów, czyli musimy wymintować tak jakby 20 shitcoinów, czy cokolwiek tam znajdziemy. A mint takich 20 shitcoinów na ten moment wyjdzie mniej więcej 400-500 dolarów. Tak jak on tutaj to pokazał. Chodzi o to, że market cap tych wszystkich tokenów to w tym momencie to jest 542 miliony. A market cap tokenów ERC20, które są na Ethereum, to jest 1,6 miliarda. Więc możliwy jest tutaj wzrost o 430%. Tylko trzeba jeszcze trafić, trzeba dobrze kupić i dobrze sprzedać. No i właśnie, to jest chyba największy problem. Dobra, tu już mamy koniec. Tutaj mamy taki Explorer właśnie, gdzie możemy sobie przejrzeć te wszystkie tokeny. Tak jak widać, te już są wymintowane w 100%. Większość to są oczywiście takie, no, shitcoiny, no. Ten Ordi i Nals, te wydaje mi się, że są warte uwagi. Poza tym ten Oshi to też jest podobno legitny projekt i może warto jest tutaj poszukać czegoś konkretnego. W sumie mam kilka propozycji, ale to oczywiście nie będzie porada. Tutaj mamy dokumentację, jeśli chodzi o te tokeny. Mają one podstawowe funkcje mintowania i transferu i tutaj właśnie zakładamy ten nasz portfel. Service is the maintenance, no i super. Nie dość, że na Ethereum nic nie da się zrobić, to jeszcze tutaj teraz. Dobra, załadowało się. Jestem podłączony i teraz tutaj możemy sobie zobaczyć, czy są jakieś tokeny, które możemy wymintować. Jeśli jest 100%, no to tutaj już jest po zawodach. Tutaj jest jakiś hams. Możemy też sprawdzić numery transakcji tutaj. Ilość hodlerów. No i kiedy został stworzony oczywiście ten token. Możemy wejść sobie na tutaj in progress i jakie tokeny są mintowane w tym momencie. Mamy Nike, mamy Wi-Fi. Jest tutaj tego, no nawet emotikonki możemy mintować. Dobra, spróbujmy sobie wymintować to Nike Mint Directly. Tutaj zaznaczamy Mint i dajemy Next. Będziemy mintować 1000 sztuk. Od razu mamy informację, że sieć jest zapchana. Please double check your tag. Ok, wszystko się zgadza. Będziemy mintować za 527 satoshi, więc to jest 26 dolarów. Dajemy Submit and Pay Invoice. Teraz wyskoczy nam nasz portfel i tam musimy to potwierdzić. O, fail request akurat. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to nie mamy szczęścia ostatnio, przynajmniej na wizji. Chciałem wam zademonstrować, tylko nie chciałem go mintować konkretnie, ale widzę, że tutaj jest słabo. Jeszcze tutaj, jak wejdziecie w Inscribe, to możecie sobie wymintować również swoją nazwę. I ja na przykład, o, super, no to jest hit. Dobra, wrócimy tutaj później. Ordspace.org, tutaj również jest taki market cap, jeśli chodzi o te tokeny BRC20. Są tutaj przeróżne różności. Widziałem, że tego banka tam też shillowali. Cena 0,14, 4440 hodlerów. No i jest dość spory boom na te tokeny, bo możemy sprawdzić na mempoolu ponad 400 tysięcy niepotwierdzonych transakcji na sieci Bitcoin. A jeśli chodzi o te koszta transakcyjne, to elegancko też mamy praktycznie all time high. Czy to hossa, czy to bessa, nie wiem, nie mi to oceniać. Tutaj znalazłem jeszcze takie narzędzie do mintowania tych tokenów i możliwe, że mamy pierwszego DEXa
właśnie dla tych tokenów. Będzie się on nazywał Ordex. Póki co nie mają jeszcze oni tutaj żadnego działającego produktu, ale bardzo możliwe, że warto ich obserwować. Z tym, że pamiętajcie, że każdy może sobie stworzyć taki token. No i na przykład tutaj mamy klub 420. No i mamy tutaj super koncept, mamy różne obliczenia. Jeśli 100 osób wymintuje, to już mamy cenę $420. Teoria gier i zabaw bardziej bym to porównał do gry w gorące krzesła, ale krypto nie śpi nigdy. I tutaj mamy właśnie już nowy koncept. Nowy standard tokenów, który będzie się nazywał ORC20. Szybszy, lepszy. Znalazłem również dokumentację, więc na Bitcoinie dzieje się naprawdę sporo. Tutaj jest jeszcze spoko opis. Jeśli będziecie szukać jakichś info, to również wam mogę wkleić, z czego się dzisiaj uczyłem. O, widzę, że są nowe buy votes na Bybit. Zaraz obczaję, na co tam będziemy głosować. I tutaj jest jeden projekt, który możliwe, że zamiesza, więc zostawiamy follow. I widziałem, że też wspominali o tym tokenie Oshi. To jest jakiś market maker, który będzie właśnie na Bitku. Z tym, że cena no lekko powala, mają tylko 700 hodlerów. A możemy wymintować jeden token, więc jest to dość spora inwestycja. Tak czy siak, pamiętajcie, że te całe zabawy tutaj wiążą się z mega ryzykiem. Możecie stracić wszystkie pieniądze, które tutaj wrzucicie, więc bądźcie ostrożni. Dobra, to by było chyba na tyle. Przypominam oczywiście o akcji iPhone'owej. Nie ma dnia bez przypomnienia. Jeśli nie masz konta na Bybit, będzie tutaj losowanie. Mamy czas do 11 maja, ale lepiej nie czekać, lepiej o to ogarnąć od razu. Żeby wziąć udział w losowaniu na iPhone'a 14 Pro Max, trzeba założyć konto tutaj z tego linku. Później trzeba kliknąć tutaj Join Now. Aktywować, że bierzemy udział w tym losowaniu. Później robimy depozyt 7 dni od rejestracji. Robimy również KYC level 1, więc tylko to na ID. I później musimy zrobić trade. Może być to minimum $200 na spot lub 1000 na dźwigni. Kupujemy USDC, sprzedajemy USDT czy na odwrót, jak kto tam woli. Musimy mieć minimum 50 osób, żeby to losowanie w ogóle się odbyło. Na ten moment, jak mówiłem, lekko ponad 30 osób, tylko nie jestem pewny, czy wszyscy się kwalifikują. Więc sprawdźcie na pewno, czy macie wolumen. Wolumen, no musicie sobie policzyć ręcznie, nie da się tego sprawdzić. Wydaje mi się, że szanse są naprawdę duże, no bo jedna osoba na te 50 sztuk dostanie iPhone'a, no. Także daj znać w komentarzu, jaki chcesz kolor. I tak w ogóle, nie wiem, czy zauważyłeś, zauważyłaś, ale wczoraj nie było wideo. Nie było pełnego wideo, bo był short oczywiście. Ale chyba wczoraj był pierwszy dzień od jakiegoś ponad roku, że nie pojawiło się pełne wideo. I co się stało? Nic się nie stało. Zwykle w niedzielę są publikowane hajsoholikowe live'y, ale hajsoholikowy live był na live'ie. I muszę wam powiedzieć, że nadciągają duże zmiany, więc możliwe, że stracę swoją regularność. Więc alarmuję, że możliwe, że będą się pojawiać dni, w których nie będzie żadnego wideo ode mnie. Tak jak to było w niedzielę, ale informowałem, że może się tak zdarzyć. Więc teraz też wam mówię, póki co nie planuję żadnych przerw, ale wiecie, teraz będziemy dużo latać i będzie też trochę załatwiania różnych rzeczy, także 2-3 miesiące będę budował sobie nową bazę gdzieś w innym miejscu, ale jak już ogarniemy, to będzie super fajnie i miodzio, więc pamiętaj o akcji na Bybicie, weź udział w losowaniu na iPhone'a i zostaw jakąś łapkę w górę. Życzę ci wspaniałego dnia, siemanko, pozdrówki, yo! Dobra, sprawdźmy te nazwy jeszcze raz. Michu.sac. Next jest. Dobra, next. Portfel. A nie, tutaj jeszcze trzeba. 481. No, w sumie płacimy $26. No dość sporo. Submit and pay. Tam w ogóle jakieś miałem transakcje pending, a tutaj też już się pojawił timeout. Super. No nie, chyba nie, ale próbujcie, życzę powodzenia, ja też będę próbował. No co? Nie są to tanie rzeczy, ale chyba tanio to już było. No teraz taką może. Cena w sumie to sama. Submit, please complete transaction. Chyba nie.